Coca-Cola, czyli z jednej strony napojowy gigant, który stoi za najbardziej popularnym na świecie napojem gazowanym, a nawet wizerunkiem świętego Mikołaja, jaki znamy dzisiaj. Z drugiej jednak strony marka, która jest odpowiedzialna w znacznym stopniu za zanieczyszczenie środowiska plastikiem. W ostatnich latach firma wydaje się podejmować działania w celu zniwelizowania swojego negatywnego wpływu na środowisko. Czy są to jednak realne działania, czy też zwykła próba poprawienia własnego wizerunku? Aby się o tym przekonać, musimy bliżej przyjrzeć się ambicjom i działaniom firmy. Zaczynajmy. W roku 2009 Coca-Cola wyróżniła się od swojej konkurencji dzięki swojemu innowacyjnemu projektowi butelki wytworzonej z roślin, zwanej Plant Bottle. W roku 2019, czyli 10 lat później, marka zdecydowała się podzielić się tym projektem ze swoją konkurencją. Pozwoliłoby to na rozszerzenie użycia bioplastiku na rzecz odejścia od plastiku konwencjonalnego. Diego Lugań, kierownik do spraw innowacji opakowań Coca-Coli, tłumaczył, że działania te są częścią wizji świata bez odpadów, w którym zużywa się mniej zasobów nieodnawialnych. Będąc zaangażowany w tworzenie opakowania nie będącego pochodnym ropy naftowej, tłumaczył on, że Plant Bottle w porównaniu do tradycyjnej butelki PET ma niższy ślad węglowy oraz, że w ciągu ostatnich 10 lat firma zaoszczędziła równowartość 1 000 000 samochodów w emisjach CO2. Na stronie Statista z łatwością możemy sprawdzić, jak wyglądają emisje gazów cieplarnianych firmy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Podane wartości są zaprezentowane w milionach ton i dotyczą tylko produkcji, a nie biorą już pod uwagę np. transportu czy gazów cieplarnianych wydzielonych przez rozkładające się butelki. Widzimy, że przez ostatnie 10 lat emisje nieznacznie wzrosły. Z kolei tutaj możemy zobaczyć przychody operacyjne netto, czyli przychody Coca-Coli ze sprzedaży swoich produktów. Między rokiem 2010 a 2020 obserwujemy 7% spadek przychodów, choć między latami 2011 i 2016 przychody firmy wzrosły bardziej niż wzrosły emisje zakładów produkcyjnych. Oczywiście przy danych, które mamy, to co teraz powiem, będzie zwykłą ekstrapolacją, ale patrząc na przychody Coca-Coli, można wysunąć ostrożny wniosek, że być może firmie udało się obniżyć emisję CO2 na każdą wyprodukowaną butelkę, przynajmniej w latach 2011 do 2016. Czy to dobrze? Owszem, trzeba przyznać, że marka zrobiła pewien postęp, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Ale nawet jeżeli emisja na każdą wyprodukowaną butelkę spadła, nadal nie zmienia to faktu, że firma ta wydziela ponad 5 milionów ton gazów cieplarnianych do atmosfery każdego roku tylko podczas procesów produkcyjnych, nie wspominając już o transporcie i końcowym cyklu życia swoich plastikowych butelek, które rozkładając się także wydzielają gazy cieplarniane do atmosfery. Niestety, ale aby walczyć z globalnym ociepleniem, nie wystarczy obniżyć emisji na każdy wytworzony produkt, ale trzeba po prostu obniżyć emisję i to drastycznie. Jak na razie emisje Coca-Coli nie tylko nie spowolniły się, ale nawet nieznacznie wzrosły. Projekt Coca-Coli pod nazwą Plant Bottle, według Diego Lugań, doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego, gdyż produkt ten może być poddawany recyklingowi. The reason we really like Plant Bottle is that Plant Bottle is a bioplastic, and it's a bioplastic that can be recycled completely along with existing materials like PET bottles. So we do believe it has a very, very good fit in our World Without Waste strategy. Plant Bottle has a really good advantage and can play a very good role in the circular economy. Let me explain why. In the circular economy, you have a material that is used, reused, and recycled again. Now, Plant Bottle can do that. So you can recycle Plant Bottle, like a lot of plastics, by the way. So they have a good fit in the circular economy. But also, Plant Bottle helps making sure that the new material we need to input in the circular economy, because you always have a certain amount of new material you need to input, comes from a system that consumes less amount of CO2. So that's where we see it fitting in the World Without Waste strategy and the circular economy strategy. Aby osiągnąć wizję świata bez odpadów, o której mówił Diego Lugań, Coca-Cola do roku 2030 założyła sobie kilka celów. Pierwszym z nich jest za każdą sprzedaną butelkę zebrać jedną ze środowiska naturalnego i nadać jej nowe życie. Drugim z nich jest to, aby do tego samego roku ich butelki składały się w co najmniej 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a trzecim z nich jest to, aby 100% ich opakowań było poddawalnych recyklingowi.
Aby to osiągnąć, firma planuje nawiązać współpracę ze społecznościami lokalnymi, partnerami biznesowymi, klientami i konsumentami, zainwestować w butelki z większym procentem materiału pochodzącego z recyklingu, kontynuować pracę nad butelkami stworzonymi z materiałów pochodzących od roślin, czy też zmniejszyć ilość plastiku w opakowaniach. W 1971 roku w amerykańskiej telewizji pojawiła się kampania reklamowa, która miała na celu uwrażliwić mieszkańców Stanów Zjednoczonych na problem zanieczyszczenia środowiska. W krótkiej reklamie zobaczyć można było rdzennego Amerykanina, który przypływa kajakiem do wybrzeża, a dookoła niego wszędzie znajdują się śmieci. W pobliżu miejsca, do którego przypłynął bohater kampanii, przebiega droga szybkiego ruchu. Na widok jednego z pasażerów przejeżdżającego akurat auta, który wyrzucił na drogę papierową torbę pełną jedzenia, po policzku Indianina zaczęła toczyć się prawdopodobnie najbardziej słynna łza w amerykańskiej historii. Kampania ta została zrealizowana przez Keep America Beautiful, czyli organizację non-profit, która zajmuje się uświadamianiem i uwrażliwianiem mieszkańców i konsumentów Ameryki na problem zanieczyszczenia środowiska. Jest to jednak organizacja często oskarżana o uprawianie greenwashingu, ponieważ skupia się na odpowiedzialności konsumentów za zanieczyszczenie plastikiem, zamiast celować w wielkie korporacje, które ten plastik produkują. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, wystarczy spojrzeć chociażby na to, kto funduje tę organizację. A są to chociażby firmy z przemysłu opakowań, takie jak American Can Company czy Dixie Cup, oraz firmy takie jak firma tytoniowa Philip Morris oraz McDonald's, PepsiCo i nasza ulubiona Coca-Cola. Czyli wychodzi na to, że firmy bezpośrednio przyczyniające się do problemu śmieci i zanieczyszczenia są także wielkimi sponsorami organizacji, która skupia się na zachowaniu konsumentów, zamiast wywierać presję na wielkie korporacje, aby przestały produkować opakowania jednorazowego użytku. Wygląda na to, że daliśmy się Coca-Coli nabić w butelkę. A przecież nie było tak od zawsze. Plastikowe jednorazowe opakowania pojawiły się w Stanach Zjednoczonych gdzieś dopiero w latach 60. Po II wojnie światowej w przedsiębiorcach narodziła się ambicja ciągłego wzrostu sprzedaży. Wcale nie było to tak łatwe do osiągnięcia, biorąc pod uwagę, że wtedy były zwrotne opakowania wyprodukowane ze szkła, które nie były zbyt wygodne dla konsumentów i nie zachęcały ich do ciągłej konsumpcji. I tutaj właśnie na ratunek przyszła firma Modern Packaging, która zaoferowała opakowania trwałe i lekkie, produkowane z plastiku. Nie było to jednak w interesie koncernu, aby plastik ten był wielokrotnego użytku, gdyż to oznaczałoby mniejsze sprzedaże, dlatego popchnięto wizerunek plastiku jako materiału, który należy w śmietniku. I tak oto w Ameryce rozkwitła kultura konsumpcji i jednorazowego użytku, a wraz z nią wzrósł problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem. Obecnie produkuje się 200 razy więcej plastiku niż w latach 50. i co roku 300 milionów ton plastiku trafia na rynek. Coca-Cola, mimo swych twierdzeń, że ich innowacyjne rozwiązanie Plant Bottle wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego, już od 3 lat utrzymuje pozycję najbardziej zanieczyszczającej firmy na całym świecie. Prawie 15 000 wolontariuszy z 55 różnych krajów zebrało ponad 340 000 plastikowych odpadów, z czego ponad połowę przypisać można było do konkretnej marki. Już od roku 2018 największa ilość zidentyfikowanych odpadów należy właśnie do Coca-Coli, która produkuje rocznie ponad 200 000 ton plastiku. Te plastikowe odpady na końcu swojego życia albo są palone, albo kończą w środowisku naturalnym, rozkładając się na mikroplastik, który z jednej strony jest zagrożeniem dla bioróżnorodności, a z drugiej strony stanowi potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia. Butelki Coca-Coli wyprodukowane są z politereftalanu etylenu, znanego inaczej jako PET. Symbol tego rodzaju plastiku znajdziecie na każdej butelce Coca-Coli i nie tylko, bo prawie każda plastikowa butelka z napojem jest wyprodukowana z tego materiału i jest oznaczona tym symbolem. Jest to materiał jak najbardziej poddawalny recyklingowi, z którego można stworzyć albo nowe butelki, albo użyć go do produkcji mebli, dywanów czy chociażby bluz polarowych. Problem tkwi jednak w tym, że plastiku, w przeciwieństwie do szkła czy metalu, nie można recyklingować w nieskończoność. Za każdym razem, gdy plastik jest recyklingowany, traci on na jakości. To automatycznie wyklucza ten rodzaj plastiku jako materiał wpisujący się w gospodarkę obiegu zamkniętego, gdzie odpady mogą być przetworzone na surowce, które następnie ponownie wykorzystuje się w procesie produkcji. Aby dojść do ekonomii cyrkularnej, potrzebujemy używać takich materiałów, które mogą być poddawane recyklingowi w nieskończoność, a to będzie wymagało dużych wysiłków ze strony nie tylko konsumenta, ale także, a raczej przede wszystkim ze strony koncernów, takich właśnie jak Coca-Cola. Niestety, tak długo jak produkowane są plastikowe opakowania jednorazowego użytku, konsument nadal będzie uczony wyrzucania odpadów, zamiast na przykład ponownego napełniania własnej butelki napojem,
czy też oddawania zwrotnych butelek do ponownego użytku. Jak na razie wciąż mamy więc do czynienia z gospodarką liniową, niecyrkularną, ponieważ pozyskujemy surowce, przetwarzamy je na jakiś produkt, w tym przypadku opakowanie, który na końcu swojego cyklu życia skończy jako odpad, zamiast być od nowa zintegrowany w procesie produkcji jako surowiec, jakby to miało miejsce w gospodarce obiegu zamkniętego. Z ponad 8 miliardów ton całego wyprodukowanego plastiku do roku 2015 poddaliśmy recyklingowi zaledwie 6%, z czego większość zrecyklingowanego plastiku i tak została ostatecznie spalona lub porzucona. Oznacza to, że zaledwie 100 milionów ton z prawie 6 miliardów ton plastiku jednorazowego użytku została poddana recyklingowi i dalej znajduje się w obiegu. W rzeczywistości działania Coca-Coli to nic innego jak tylko nieudolna próba rozwiązywania problemów, które marka tak naprawdę sama stworzyła. I nawet pomimo swojego projektu Plant Bottle i innych działań podjętych przez markę, znalazła się ona na pierwszym miejscu niechlubnej listy firm najbardziej zanieczyszczających na świecie i to po raz trzeci z rzędu. Dlatego tak długo jak Coca-Cola nie przeprowadzi rewolucyjnych wręcz działań w kwestii recyklingu swoich odpadów lub też nie wróci do szklanych, zwrotnych butelek, nie może być mowy o ratowaniu środowiska naturalnego przez tę firmę. Dlatego pamiętajcie, jak ważne jest, abyśmy sami sprawdzali informacje, które podają nam firmy, które być może tak naprawdę chcą po prostu utrzymać sprzedażę pomimo problemów środowiskowych, które one same powodują. Mam wielką nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzach. A tymczasem będę już kończyć i widzimy się za tydzień. Cześć!